Pierwszy rarytas z ogrodu to z pewnością szparagi, rabarbar czy szczypiorek, o ile posiałeś je we wcześniejszych latach. Ja już zajadam moje szparagi z jajecznicą i było pysznie i to jest to, co motywuje mnie do dalszej pracy. Ale są tacy goście wśród warzyw, prawdziwi mistrzowie sprintu. Siejesz, mrugniesz i możesz zbierać. Warzywa szybko rosnące, czyli o krótkim terminie wegetacji, to są też warzywa na tak zwany poplon i przedplon. Oto top 5 super szybkie warzywa, gotowe w 20 dni, które możesz, a nawet powinieneś siać kilka razy w sezonie. Standardowo oczywiście będzie ich więcej niż 5, a jeszcze pewnie zapomnę o jakimś. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyś dodał kilka swoich sprint warzyw w komentarzu. Kiedy zbliża się sezon ogrodniczy, łatwo powiedzieć, że to dopiero luty, mamy jeszcze mnóstwo czasu. Potem pojawia się ładna pogoda i nagle nadchodzi kwiecień, a my jesteśmy w tyle, a więc do brzegu. Pierwsza na mecie z pewnością będzie rzodkiewka. Rzodkiewka bardzo szybko kiełkuje i dojrzewa. Plony można zbierać już po kilku dniach od siewu. Te chrupiące i kruche korzenie należą do najszybciej rosnących warzyw, są gotowe już po 4 tygodniach od zasiania. I tak naprawdę wszystkie warzywa, o których dziś wspomnę, będą gotowe do zbioru już po 1 lub 2 miesiącach. To szybko. Typowe warzywa, takie jak pomidory, papryka, ogórki, potrzebują od 60 do 90 dni, aby przejść od nasiona do zbiorów. Zasadniczo 2 do 3 miesięcy, co może wydawać się długim czasem. Więc aby pomóc nam wypełnić tę lukę, gdy czekamy na uformowanie się naszych pomidorów, dobrym pomysłem jest zasadzenie rzodkiewek. Odmiana taka jak rzodkiewka Pink Lady potrzebuje tylko około 25 dni, aby przejść od nasion do zbiorów. To mniej niż miesiąc. Sadząc rzodkiewkę, sugeruję wysiewać ją bezpośrednio, tak jak wszystkie rośliny korzeniowe. To świetny czas, aby je zasiać, ponieważ rzodkiewki uwielbiają chłód wiosenny, ale nie tylko, bo możesz je zasiać także jesienią. O tej porze roku są też znacznie mniej narażone na ataki pchełek i oczywiście są bardzo łatwe w uprawie. Wysiewaj nasiona bezpośrednio do dobrze nawodnionej gleby w odległości 1 cm. Termin siewu rzodkiewki to marzec, kwiecień, maj, do 3 dnia tego miesiąca. Ale uwaga, jeśli wiosna jest sucha, siew majowy rzodkiewki bywa zawodny. Oraz sierpień i wrzesień, do 15 dnia tego miesiąca. Rzodkiewka lubi chłód, silnie reaguje na długość dnia. Dlatego jeśli dzień jest długi, zamiast wiązać korzenie, rzodkiewka wybija w kwiatostany. Z tego powodu koniecznie trzeba przestrzegać terminów siewu rzodkiewki. Głębokość siewu to 1 cm. Zbyt głęboki siew sprawia, że rzodkiewki mają zniekształcone korzenie. Wiosną rzodkiewka może być siana w jednym rzędzie z warzywami, które długo kiełkują. To mogą być marchew, pasternak czy pietruszka. Rzodkiewki rosną również bardzo dobrze w pojemnikach. Są idealną rośliną doniczkową. Kiedy skończysz, przykryj je, a jeśli warunki są suche, podlewaj rzodkiewki, a w mgnieniu oka w ciągu kilku dni będziesz mieć te piękne, świeże pędy. Zbierz je, gdy są młode, aby cieszyć się nimi, gdy są jeszcze delikatne i chrupiące. Po około tygodniu zobaczysz duży wzrost, a w tym momencie jesteśmy prawie w 1/3 drogi do zbiorów. Jeśli chodzi o rzodkiewki, uprawiamy je dla korzeni, co oznacza, że potrzebujemy dobrej, luźnej gleby, która również dobrze odprowadza wodę, dzięki czemu korzenie łatwo się formują. Chcemy również upewnić się, że dajemy im nawóz, który nie zawiera zbyt dużo azotu, ponieważ jeśli damy nawóz z dużą zawartością azotu, skupią się na wzroście liści, a nie na wzroście korzeni. Ziemia pod rzodkiewki nie może być świeżo wapnowana. Wapno zwiększa odczyn ziemi, a to sprzyja występowaniu parchowi rzodkiewki. Rzodkiewka choruje często z powodu niewłaściwej ziemi. Przykładowo, gdy gleba jest zbyt kwaśna, więdnie mimo podlewania. Więc sugeruję, żebyś użył naturalnego, uniwersalnego, zrównoważonego nawozu. W ten sposób nasza roślina skupia się zarówno na wzroście liści, jak i korzeni. Rzodkiewki są pyszne, ale nie chcemy ich zbyt wiele naraz. Najlepiej byłoby, gdybyśmy chcieli uzyskać rozłożone zbiory rzodkiewek, które będą stale przybywać. Ale aby to osiągnąć, moglibyśmy albo sadzić rundę rzodkiewek co tydzień, albo możemy sadzić odmiany, które dojrzewają w różnym czasie. Na przykład tego samego dnia moglibyśmy posadzić rzodkiewki Pink Lady, których wzrost trwa 25 dni i tego samego dnia możemy posiać coś takiego jak rzodkiewka z lata, której wzrost trwa 35 dni.
Tak więc zasadniczo uzyskamy rozłożone zbiory, po prostu sadząc odmiany, które dojrzewają w różnym czasie. Możemy wykorzystać szybko rosnące uprawy i wykorzystać ich szybką dojrzałość jako zaletę. Oto co lubię robić, jeśli chodzi o moje papryczki. Sadzę papryczki w ogrodzie, przesadziłam je około 15 maja po mrozach, więc zasadniczo miejsce, w którym zamierzam posadzić moje papryczki, jest stuka. Po zebraniu rzodkiewki mogę wsadzić tam paprykę. W ten sposób uzyskujemy podwójny plon z tego samego miejsca. Wczesne zbiory rzodkiewek są fajne, ale kto chciałby zjeść tylko miskę pełną rzodkiewek? Potrzebujemy szybko rosnących, zielonych roślin, które będą do nich pasować. Dlatego ta szybko rosnąca uprawa jest świetną opcją. Nie ma sałatki bez sałaty, prawda? Więc do naszej rzodkiewki dorzucamy właśnie ją. Sałata może być siana bezpośrednio do gruntu i zapewnia szybki zbiór liści. Sałata jest klasyczną uprawą chłodnego okresu, a odmiany o luźnych liściach, czyli takie, które nie tworzą ciasnej główki, są idealne do siewu w celu szybkiego zbioru. W zależności od pogody, w miejscu, w którym się znajdujesz i tego, jak szybko kończy się lato, możesz spodziewać się, że będziesz zbierać liście zaledwie w 40 lub nawet 30 dni od zasiania. Jednak najbardziej lubię w sałacie to, jak bardzo jest łatwa w uprawie. Dzisiaj zamierzam zasiać tę dość oszałamiającą mieszankę liści sałaty. Rozróżnia się kilka typów sałaty liściowej: dębolistną, listkową i strzępolistną. Każdy typ ma wiele odmian, wśród nich są bardzo stare, z liśćmi zielonymi i czerwonymi. Wszystkie sałaty liściowe są podobne w smaku do sałaty rzymskiej, ale listki jej są delikatniejsze. To ścinana i odrastająca mieszanka najlepszych sałat o luźnych liściach, idealna do uprawy w rzędach, takich jak ten. Zaznaczyłam rzędy i są one oddalone od siebie o nieco ponad 15 cm. Teraz będę je dobrze podlewać, gdy będą rosły, a młode liście można zbierać w ten sam sposób, ścinać i odrastać, zrywając pojedyncze liście z każdej rośliny, a następnie pozostawiając pozostałe do dalszego wzrostu. Uprawiając sałatę w celu szybkiego zbioru, chcemy skupić się na odmianach o luźnych liściach. Te odmiany pozwolą nam uzyskać z nich zbiory znacznie szybciej niż odmiany głowiaste. Sałata Tango to świetna odmiana o luźnych liściach, którą uwielbiam uprawiać i jest idealna do ścinania i ponownego odrastania. Możemy zacząć zbierać z niej plony już po 25-30 dniach. Sałata potrzebuje światła, aby wykiełkować, więc nie chcesz jej zakopywać głęboko. Potrzebuje tylko błysku światła, ale jeśli zakopiesz ją głęboko, może nie wykiełkować. Po wykiełkowaniu nasion sałaty przesadzamy ją. Możesz też zacząć siać sałatę na rozsadę. Będzie to ten sam proces podczas sadzenia, gdy uprawiasz ją na zewnątrz. Wolę zacząć siać sałatę w pomieszczeniu, a następnie przesadzić ją na zewnątrz. Pozwala mi to na jeszcze wcześniejszy początek sezonu. Zaczynam siać ją w pomieszczeniu, a gdy tylko robi się cieplej, mogę przesadzić ją bezpośrednio do ogrodu. W ten sposób mają już około tygodnia, gdy są już w ziemi i mogą zacząć rosnąć od razu. Oto krótka wskazówka. Warzywa, które uprawiamy tylko dla zieleniny, będą rosły szybciej, jeśli damy im zastrzyk azotu. W tym celu możemy wziąć trochę mączki kostnej i posypać nią nasze rośliny po przesadzeniu. Następnie wymieszać ją z górnymi kilkoma centymetrami gleby i podlać. Można też użyć gnojówki, np. z pokrzywy. Doda im to dodatkowego zastrzyku azotu i pozwoli im eksplodować wzrostem. W przypadku zieleniny jest to dobry pomysł, ale uważaj, dodając dodatkowy azot do uprawy, które uprawiamy dla owoców lub korzeni, jeśli mamy zbyt dużo azotu, uprawy skupią się głównie na produkcji liści zamiast owoców i korzeni. Ale jeśli chodzi o coś takiego jak sałata, ten dodatkowy zastrzyk azotu jest idealny. Główną zaletą uprawy zieleniny, takiej jak sałata, jest to, że uprawiamy ją tylko ze względu na liście, więc w przeciwieństwie do pomidorów lub kapusty nie musimy czekać, aż osiągną pełną dojrzałość, zanim zaczniemy zbierać z nich plony. W przypadku odmian sałaty o luźnych liściach zaletą jest rozpoczęcie ich zbioru, gdy są młode, więc gdy mają około 5 lub 7 liści, chcemy wyjść i zebrać kilka z nich, a następnie pozwolić reszcie odrosnąć. To się nazywa cięcie, a następnie pozwalamy liściom odrosnąć i ponownie się pojawić. Sałata i rzodkiewki są fajne, ale nie dadzą w pełni sycącej sałatki. Dobrze byłoby dodać szybko rosnącą roślinę, która może nam dodać trochę smaku. Co jest orzechowym posmakiem? Mówię o rukoli. Rukola, podobnie jak sałata, rośnie szybko i może być zbierana na świeżo do sałatek.
To kolejny absolutny sprinter, który jest gotowy do zbioru w ciągu około 5 tygodni i da przyjemnie pikantne liście do dodawania do sałatek i kanapek. Rukola lub rokieta uwielbia chłód i będzie dobrze rosła nawet w półcieniu. Podlewaj je delikatnie i utrzymuj glebę wilgotną, a wkrótce będziesz mieć piękne, świeże zielone listki gotowe do zbioru. Świetną alternatywą lub dodatkiem do rukoli jest musztardowiec, który ma podobnie pikantne liście i rośnie równie szybko. Rukola chyba wygra ten wyścig, bo ta może być najszybsza od nasion do zbiorów. Mówimy o 20 dniach i będziemy mogli przekąsić zieleninę. Wszystko w rukoli jest szybkie. Kiełkuje szybko, w ciągu zaledwie kilku dni. Szybko rośnie, ale również szybko wypuszcza pędy i wydaje nasiona, gdy nadchodzi letni upał. Kiedy mam do czynienia z małymi nasionami, takimi jak rukola, uważam, że najłatwiej jest je posadzić w pomieszczeniu w kontrolowanym środowisku, a gdy pogoda się ociepli, mogę złapać rukolę i przesadzić ją do ogrodu. Po przesadzeniu dodaję trochę mączki kostnej, aby przyspieszyć wzrost. Jak wspomniałam wcześniej, rukola szybko wypuszcza pędy, gdy nadchodzi letni upał. Z tego powodu dobrym pomysłem jest zbieranie wcześnie i często. Gdy zobaczę powiedzmy 5-6 liści, zacznę wychodzić i zbierać zbiory z mojej młodej rukoli. Rukolę lubią podjadać gąsienice. Jeśli na młodych roślinach rukoli zaczynają pojawiać się gąsienice, radzę dodać do gleby środek pod nazwą BT – Bacillus thuringiensis. Jest to substancja organiczna wytwarzana z naturalnie występujących w glebie bakterii, które zwalczają szkodniki. Można też dodać Felti, preparat oparty na drapieżnych nicieniach Stallnelma feltiae. To ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala skutecznie zwalczyć larwy. Można spryskać nią rośliny i teoretycznie można od razu wyjść i je jeść. Ale zdecydowanie radzę umyć liście przed zjedzeniem czegokolwiek, zwłaszcza jeśli nawozimy gnojówkami, czy dodajemy dobroczynne bakterie czy nicienie do gleby. Bo chodzi jednak o to, że chcemy móc wyjść i zjeść te liście. Nie chcemy ich po prostu uprawiać, aby nakarmić gąsienicę, prawda? Rzodkiewki, sałata, rukola to naprawdę zaczyna układać się w całość. Znasz stare powiedzenie, czasami mniej znaczy więcej, ale jeśli chodzi o sałatkę, czasami więcej znaczy więcej. Zdobądźmy kolejną szybko rosnącą roślinę, aby dodać ją do miski sałatkowej, a mam na myśli szpinak. Kiedy myślę o szpinaku, czasami wyobrażam sobie ogromne liście szpinaku olimpijskiego lub gigantycznego szpinaku zimowego, ale w rzeczywistości moglibyśmy wyjść i zacząć zbierać nasz szpinak, gdy jest jeszcze młody, po zaledwie 20 do 30 dniach od wsadzenia nasion do ziemi. To jest szybkie. Szpinak, chociaż potrzebuje nieco więcej czasu na dojrzewanie niż rzodkiewka czy sałata, to i tak całkiem szybki zawodnik. Jak wiemy, jest absolutnie pełen składników odżywczych i uwielbia chłodniejszą pogodę zarówno wiosny, jak i wczesnej jesieni, więc teraz jest naprawdę świetny czas na jego wysiew. Poszukaj jednak odmian opisanych jako szybko rosnące, aby mieć pewność, że zbierzesz szybko plony. Szpinak można łatwo wysiać bezpośrednio do ziemi, gdzie będzie rósł na głębokość około 1 cm w rzędach co 30 cm. Teraz będę musiała je dobrze podlewać na początku, a gdy liście osiągną wystarczająco duży liść, będę mogła zacząć zbierać. Szpinak to ścinany i odrastający liść, co oznacza, że dopóki zrywam tylko kilka liści z każdej rośliny, biorąc najbardziej zewnętrzne liście, roślina będzie rosła dalej, dając jeszcze więcej plonów. Gdy sadzimy szpinak, najlepszym rozwiązaniem będzie siew bezpośredni. Rośliny o długim korzeniu palowym nie lubią być przesadzane, dlatego nasze rośliny korzeniowe, takie jak rzodkiewki, burak i marchewki, lubią być wysiewane bezpośrednio. Jeśli chodzi o nasz szpinak, najlepszym rozwiązaniem jest siew bezpośredni, bezpośrednio do ziemi. Szpinak matador można siać wiosną, latem oraz przed zimą. Lubi miejsca po kapuście i duże dawki kompostu. Szpinak matador kiełkuje w ciągu 4 do 7 dni, już w temperaturze 2-3 stopnie Celsjusza. Szpinak można siać zimą i wiosną, gdy tylko ziemia odmarznie, do 15 kwietnia. Lato to ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia. Jesień, wrzesień lub później. Szpinak nie lubi świeżego wapnowania, ziemi suchej, twardej, bardzo kwaśnej i bardzo zasadowej. Podlewanie umiarkowane. Szpinak ma słabo rozbudowane korzenie i jednocześnie dużą masę liści. Jest wrażliwy na przesuszenie. Powinien mieć zawsze lekko wilgotną glebę. Odrobina koperku tu i tam w sałatce zawsze mile widziane.
więc dorzućmy do niej jeszcze koperek. Koperek ogrodowy szybko rośnie i może być stosowany jako przyprawa lub dodatek do sałaty. Można go siać prawie cały rok. Koper ogrodowy to świetna, mocno pachnąca przyprawa i zioło na bezsenność i ma małe wymagania. Termin siewu koperku ogrodowego to kwiecień od drugiej połowy miesiąca, maj, czerwiec, lipiec i sierpień do 10 dnia tego miesiąca, październik, druga połowa miesiąca, listopad, grudzień. Koper ogrodowy można więc siać prawie cały rok. W sezonie wiosenno-letnim najlepiej siać koper ogrodowy co 2-3 tygodnie, by zapewnić ciągły zbiór. Nasiona kopru bardzo dobrze zimują w gruncie. Koper ogrodowy rozsiewa się także sam, ale nie jest ekspansywny. Głębokość siewu to 1 do 2 cm. Koper ogrodowy kiełkuje w temperaturze od 10 stopni Celsjusza gleby. Zielone listki pojawiają się po 14-20 dniach. Zbiór po około 50 dniach od siewu. Koper ogrodowy można uprawiać na zielono, czyli dla młodych liści. Wtedy czas uprawy jest bardzo krótki. Gdy koper ogrodowy uprawia się na nasiona, uprawa trwa dłużej. Uwaga, w czasie upałów i suszy koper ogrodowy ma tendencję do przedwczesnego zakwitania. Takie rośliny trzeba jak najszybciej zebrać i zjeść. Nie będą już wypuszczały nowych liści. Stanowisko słoneczne. W cieniu koper ogrodowy rośnie bardzo słabo. Koper nie powinien być siany obok oraz po warzywach i ziołach z rodziny selerowatych, do której sam także należy. To m.in. arcydzięgiel, kminek, lubczyk, pasternak, seler naciowy, seler korzeniowy. Młode siewki są wrażliwe na mróz, więc warto je osłonić białą włókniną. Szczypiorek z cebuli. Ten gość rośnie właściwie wszędzie, i w lodówce, i na parapecie, więc czemu jak już puści szczypior, nie wsadzić by go do ziemi i ścinać na kanapki czy do jajecznicy. Cebula znajduje się na mojej liście, ponieważ każdy potrzebuje odrobiny szczypiorkowej dobroci. Wystarczy tylko, że po prostu wsadzisz je w ziemię, a będą rosły, a ty tylko ścinaj szczypiorek regularnie. Burak liściowy bądź boćwina. Można powiedzieć, że to 2 w 1. Boćwina zawsze będzie zwycięzcą w moim ogrodzie ze względu na swoje soczyste liście, które można zbierać przez wiele miesięcy. Możesz zbierać delikatne młode buraki już 50 dni od zasiania, a piękne zielone liście buraków nawet wcześniej. Liście wyglądają absolutnie wzniośle, ze swoimi pięknymi czerwono-fioletowymi żyłkami, naprawdę ładnie na talerzu. O, i czy wspomniałam, że smakują też pysznie? Wysiewaj nasiona w odstępach około 2 do 3 cm i na głębokość około 1 cm. Teraz je przykryję, dobrze podleję, a gdy wyrosną, przerzedzę je do odstępów około 8 cm. Teraz młode liście są gotowe do zbioru, gdy osiągną kilka centymetrów wysokości, a ja z każdej rośliny zbiorę tylko 1 lub 2 liście naraz, więc nie pozbawiam jej całkowitej zieleni, co pomoże napęcznić małym korzeniom. A potem małe korzenie są dobre do zbioru, gdy osiągną rozmiar piłki do tenisa stołowego. Natomiast burak liściowy jest mniej wymagający i bardziej odporny na mróz niż burak ćwikłowy. Burak liściowy uprawia się do jedzenia i ozdoby ogrodu. Ma piękne liście w różnych kolorach. Termin siewu od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 15 lipca. Burak liściowy jest bardziej odporny na przymrozki niż jego krewniak burak ćwikłowy. Wytrzymuje mróz do -4 stopni Celsjusza. Aby wzejść, burak liściowy potrzebuje temperatury od 8 stopni Celsjusza. Ogólnie burak liściowy sieje się wcześniej niż buraki ćwikłowe. W pierwszej połowie lipca burak liściowy sieje się jako poplon, np. po zbiorze cebuli i grochu. Nasiona buraków liściowych sieje się od razu do gruntu. Odstępy między nasionami to 15-20 cm. Najlepiej siać nasiona pojedynczo. Jeśli buraki liściowe wzejdą zbyt gęsto, trzeba je przerzedzić. Nadprogramowe buraczki można przesadzić w inne miejsca. Buraki liściowe sieje się w rzędach co 40-50 cm. Głębokość siewu buraków to 2-3 cm. Zbiór od czerwca do jesieni. Zjadamy ogonki liściowe i liście. Na zupy, sałatki, potrawy duszone, soki i chipsy warzywne. Jest to dekoracja ogrodu. Korzenie buraka liściowego są małe i niejadalne. Burak liściowy rośnie szybko. Pierwszy zbiór liści jest po 8 do 10 tygodniach od siewu, w zależności od pogody. Liście buraków liściowych można obcinać pojedynczo. Ucina się je 2-3 cm powyżej korzenia.
Najlepsze w smaku są młode liście i ogonki liściowe. Można też wyrwać burek liściowy z korzeniami i dopiero wtedy obciąć wszystkie liście. Ale jest to roślina do ścinania, czyli znów ścinamy liście, a ona odradza się przez cały sezon. Stanowisko słoneczne. Burak liściowy najlepiej rośnie w przewiewnych miejscach. Wiatr chroni go przed atakami mszyc oraz chwościkiem buraka. W półcieniu burak liściowy rośnie słabo, a w cieniu wcale. Korzystnie je uprawiać po warzywach cebulowych, dyniowatych, kapustnych, zwłaszcza jeśli rosły na oborniku. Unikać trzeba siania buraków po szpinaku i innych warzywach korzeniowych ze względu na nicienie. Bazylia i kolendra to niezłe sprinterki, którymi możemy wzbogacić smak dań. Nasiona bazylii wysiewa się w marcu lub kwietniu, do doniczek lub na rozsadniku. Bazylia pospolita może też być wysiewana później, aż do sierpnia. Wtedy rośnie mniejsza i nie zakwita przed zimą. Bazylię sieje się płytko, od 0,5 do 1 cm. Nasiona bazylii długo zachowują zdolność kiełkowania, aż do 5 lat. Najlepiej kiełkują w temperaturze co najmniej 20 stopni Celsjusza. Nasiona bazylii kiełkują po około 2 tygodniach przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności gleby. Czas od wysiewu do zbioru. Po wysiewie w maju można zbierać liście od początku lipca, a przy wysiewie w czerwcu już od połowy sierpnia. Bazylia pospolita potrzebuje dużo słońca przez cały rok. W gruncie trzeba ją sadzić w słonecznych miejscach. Warto sadzić bazylię w warzywniku. Wiele warzyw bardzo lubi jej towarzystwo. Lepiej obok bazylii rosną np. brokuł, cebula czy kalafior. Jeśli bazylia pospolita jest uprawiana w donicy, na lato najlepiej wnieść ją na taras lub balkon. Odporność na mróz do -5 stopni Celsjusza. Ale mały przymrozek potrafi przetrwać tylko zahartowana, częściowo zdrewniała bazylia. Uprawa kolendry bez podlewania jest trudna, ale możliwa przy odpowiednim przygotowaniu gleby i stanowiska. Ważne jest, aby gleba była przepuszczalna i dobrze zdrenowana, aby kolendra nie gniła. Dodatkowo dobrze jest zapewnić kolendrze odpowiednie oświetlenie i chronić ją przed nadmiernym słońcem i wiatrem. Kolendra jest rośliną szybko rosnącą, dlatego zaleca się wysiew kolejnych partii co kilka tygodni. Można zbierać liście kolendry już po około 3-4 tygodniach od wysiewu. Czas kiełkowania w ciągu 7 do 21 dni. Czas do pełnego wzrostu to po około 4-6 tygodniach. Regularne przycinanie liści sprzyja gęstemu wzrostowi i wydłuża okres zbiorów. Fasola szparagowa karłowa to już chyba na obiad. Jako sprinter nie jest to może oczywisty wybór, bo siejemy ją dopiero w maju, ale jej okres wegetacji od siewu do zbioru jest całkiem krótki, więc postanowiłam zaprosić ją do grona warzyw sprinterów. Wysianą w maju zbierzemy już w lipcu i jak już zaplonuje, to zaplonuje naprawdę obficie, pod warunkiem, że regularnie zbieramy młode, nieprzerośnięte stronki. Wtedy możesz nie nadążyć ze zbieraniem. Fasola wschodzi po około 3-10 dniach, ale jeżeli ma ciepło. Nasiona fasoli najlepiej kiełkują w temperaturze od 15 stopni Celsjusza gleby. Kiedy sieje się fasolę? Maj od 15 dnia tego miesiąca, czerwiec, lipiec jedynie pierwszy tydzień. Fasolę zwykle sieje się do gruntu w warzywniku, np. po rzodkiewce, sałacie, wczesnych ziemniakach. Głębokość siewu 3 do 5 cm. Większe ziarna fasoli sieje się głębiej, a mniejsze płyciej. Zbiór to lipiec-sierpień. Przy dobrej pogodzie, ciepło, deszcz od czasu do czasu, pierwszy zbiór na tzw. zielone stronki do gotowania i duszenia można często wykonać już pod koniec czerwca. Stanowisko dobre dla fasoli powinno być słoneczne. Fasola bardzo słabo rośnie w cieniu. Toleruje tylko lekki półcień. Najmniejszy mróz ją zniszczy, więc nie warto spieszyć się z siewem. Jarmuż to jedna z tych super żywności, która idealnie nadaje się do uprawy w chłodniejszych warunkach. Chociaż rośliny potrzebują trochę więcej czasu, aby w pełni dojrzeć, możesz cieszyć się młodymi liśćmi jarmużu, takimi jak te do sałatek, już po 30 dniach. Ta odmiana to Red Russian i jest po prostu piękna, ale myślę, że powinniśmy zasiać więcej. Zbieraj te ładne i małe do sałatek lub do smażenia, a przy regularnym zbieraniu powinny dawać plony aż do zimy.
Teraz wszystko, czego potrzebujemy, aby podnieść smak i wartość odżywczą naszej sałatki na wyższy poziom, to trochę jarmużu. Jarmuż to jedna z tych roślin, które każdy powinien zawsze uprawiać. Jest pełen składników odżywczych. Łatwo go uprawiać, ma dobry smak, a także jest rośliną dwuletnią, co oznacza, że nie wystrzeli w pędy, gdy nadejdzie letni upał. Jak wiele naszych roślin jednorocznych, możesz siać jarmuż bezpośrednio, jeśli chcesz, lub możesz zacząć wysiew do doniczek w domu. Szybko kiełkuje i szybko rośnie. Jednym z powodów, dla których lubię uprawiać jarmuż w domu, jest to, że lubię zaczynać uprawę jarmużu wcześniej w pomieszczeniu, niż wykiełkowałby na zewnątrz. Więc gdy pogoda zacznie się trochę ocieplać i minie ten naprawdę silny mróz, mogę wziąć mój jarmuż, który już wyrósł, i przesadzić do ogrodu, aby mógł zacząć rosnąć natychmiast. Fajne w jarmużu jest to, że jest bardzo odporny na zimno, więc lekki mróz mu nie zaszkodzi. Wtedy możemy wyjść i zacząć zbierać plony naszego jarmużu już po około 25 lub 30 dniach, więc to dość szybko, aby móc uzyskać trochę świeżej zieleniny, i mówię Wam, że lepiej jest przyzwyczaić się do jedzenia jarmużu, ponieważ gdy raz zacznie rosnąć, będzie wypuszczał zieleninę przez cały rok. Wiosenny poranek, gdy jest rzeźko, zaczyna się robić cieplej i wilgotniej, możesz również zauważyć, że szkody wyrządzone przez ślimaki zaczynają się nasilać, a one absolutnie pokochają wszystkie te świeże, młode, delikatne pędy, które sadzisz. Aby ta cała praca nie poszła na marne, pozwól, że Ci pokażę, co robię, aby ograniczyć szkody do absolutnego minimum. Chociaż dłuższa trawa jest świetna dla żab i ropuch, lubię, aby obszar bezpośrednio wokół moich grządek był czysty. Dzięki temu ślimaki nie będą miały gdzie się ukryć, a ptaki, które się nimi żywią, z łatwością znajdą te śliskie stworzenia i je pożrą. Możesz również ustawić małe pułapki na ślimaki na skraju działki, nie tuż pośród liściastych sałat, aby nie przyciągnąć ślimaków, ale blisko krawędzi, aby móc je przechwycić, gdy dostaną się do ogrodu. Wystarczy włożyć małą foremkę, pozostawiając niewielką krawędź, aby chrząszcze nie wpadały do środka, a następnie napełnić ją piwem. Trochę marnotrawstwo, ale wiesz, ślimaki mogą umrzeć szczęśliwą śmiercią. To był dzisiejszy film Wielbiciele warzyw. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się podobało i że to pozwoli Ci niemalże biec do zbiorów, a zdobycie wczesnych zbiorów pomoże Ci zbudować pęd, który zachęci Cię do dalszej uprawy, wzrostu i motywacji. Gdy Twoje pomidory i wszystko inne będą gotowe, będziesz mieć energię, entuzjazm, napęd, aby doprowadzić to do końca i uzyskać te pyszne zbiory z pomidorów, papryki, bakłażanów. Więc te wczesne, szybko rosnące uprawy mogą faktycznie dać Ci większe prawdopodobieństwo, że zbierzesz pomidory po prostu dlatego, że będą Cię motywować i zachęcać do dalszego działania. Zawsze fajnie jest złapać te wczesne warzywa i mając rzodkiewkę naprawdę wcześnie, myślisz, wow, to smakuje naprawdę dobrze, ale to tylko mała przystawka przed niektórymi z tych innych smacznych rzeczy, które pojawią się później w sezonie, a pod jego koniec będziesz z siebie naprawdę dumny, patrząc na wszystkie swoje zbiory.